prawda, że funt brytyjski ma taką samą historię jak dolar? Nie taką samą, tylko podobną. Oni też istnieją dzięki wojnie? Dzieci. A mówiłem, żeby oglądać DNA rynków. Subskrybujcie kanał, to będziecie na bieżąco. Ale już dobrze. Dziadek wam pokaże, jak było naprawdę. Początki istnienia funta sięgają aż VIII wieku naszej ery. Wtedy to, na terenie Wielkiej Brytanii, rozliczenia odbywały się w kruszcu, a funt oznaczał po prostu wagę srebra równą około 373 gramy. Noszenie przy sobie kilogramów srebra nie należało jednak do najporęczniejszych, dlatego król Mercji postanowił na wzór karolińskiego denara ustanowić srebrną monetę pensa. Jednego pensa bito z około 2 gramów srebra, stąd też na jednego funta składało się 240 pensów. A skąd się wziął ich symbol? Historia symbolu funta nie jest tak zawiła jak dolara. Używany dziś znak przedstawia tak naprawdę zapisaną w dawnym stylu literę L, symbolizującą łacińskie słowo libra. Było to określenie rzymskiej miary masy, zbliżonej wagą do historycznego funta. Natomiast przekreślenie oznacza wyłącznie to, że opisywany symbol jest skrótowcem. W 1158 roku król Henryk II ustanowił bitego pensa oficjalną królewską jednostką rozliczeniową, rozpoczynając jednocześnie proces psucia monety przez zmniejszenie zawartości srebra ze 100% do 92,5%. Resztę uzupełniano miedzią. Jego działanie nie wynikało jednak ze złych pobudek. Dzięki temu moneta była twardsza i bardziej odporna na zniszczenia. Obniżenie zawartości srebra nie zabezpieczyło jej jednak przed fałszerzami. Walki z oszustwami podjął się Isaac Newton. Po odkryciu teleskopu i praw grawitacji zdecydował się na małe przebranżowienie i skupił na sprawach bardziej przyziemnych, takich jak pieniądze. Zostając mistrzem mennicy królewskiej, udało mu się wygrać wojnę z fałszerstwem, umożliwiając schwytanie największego ówczesnego fałszerza Anglii. Ale był z niego cwaniaczek. Chciał podrobić wszystkie srebrniki. Tak, ale brytyjskie monety nie były wyłącznie srebrne. W 1663 roku wprowadzono nową monetę, którą bito ze złota z wybrzeża gwinejskiego w Afryce. Nazwano ją Złotą Gwineą. Była ona nominalnie powiązana ze srebrnymi monetami. To znaczy, że bez względu na ceny kruszcu, 1 złota Gwinea była warta na przykład 10 srebrnych monet. Jednak w tamtym okresie cena złota mocno wzrosła, co doprowadziło do przewartościowania złotego pieniądza w stosunku do srebrnych. W efekcie brytyjscy kupcy za importowane produkty płacili srebrem, żądając jednocześnie zapłaty w złocie za eksportowane przez siebie towary. W połączeniu z silnym handlem z Chinami, gdzie jedynym środkiem płatniczym było srebro, spowodowało to odpływ srebrnego surowca z wysp i doprowadziło do faktycznego powiązania brytyjskiego pieniądza ze złotem. Rosnąca wtedy brytyjska potęga wyniosła funta do najmocniejszej waluty świata, akceptowalnej niemal w każdej części globu, stając się pierwszą walutą międzynarodową. Sytuację zmieniła jednak I wojna światowa, która przyniosła ogromne wydatki. Wielka Brytania wyszła z wojny silnie zadłużona, przez co wartość funta w stosunku do innych walut uległa deprecjacji. Próbowano ustabilizować sytuację, a także powiązać go sztywnym kursem z innymi walutami, w tym z amerykańskim dolarem. Jednak nie dawało to większych sukcesów. Po wielu powojennych problemach i licznych spadkach na wartości zaprzestano prób sztywnego połączenia funta, a następnie stał się on walutą płynną. Duże zamieszanie w brytyjskiej walucie wprowadził też George Soros. Dokładnie tak, ale od początku. Wielka Brytania od 1978 roku uczestniczyła w systemie wzajemnej stabilizacji walut krajów członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Celem tego mechanizmu
było ograniczenie zmienności kursu walutowego i stabilizacja walut. W 1992 roku pojawił się George Soros, który uważając, że funt szterling jest przewartościowany, dokonał spekulacji przeciwko tej walucie, angażując w to 10 miliardów dolarów i grając na zniżkę kursu. Aby obronić kurs funta, Bank Anglii zmuszony był wycofać walutę z mechanizmu stabilizacyjnego, angażując w to 27 miliardów funtów. Co ciekawe, nie był to jedyny atak na brytyjską walutę. Podczas II wojny światowej Niemcy podjęli akcję sabotażu funta szterlinga. Chcąc doprowadzić Zjednoczone Królestwo do niewypłacalności, Reichsbank drukował ogromne ilości fałszywych funtów, powodując znaczny spadek jego wartości, co po zakończeniu wojny znacznie pogorszyło sytuację ekonomiczną Wielkiej Brytanii. Między innymi doprowadziło to do wyprzedzenia jej w charakterze największej światowej gospodarki przez Stany Zjednoczone. Krótko mówiąc, w swojej długiej historii funt szterling mierzył się z licznymi problemami. Jednak mimo to nieustannie pozostaje walutą o międzynarodowym znaczeniu. A jeśli chcecie wiedzieć o nim więcej, to pamiętajcie, żeby oglądać DNA rynków. Dobrze, już dobrze, dziadku. Chodźcie, pogramy w sklep. Ja kasuję! I ty też oglądaj i subskrybuj kanał. Dziadek nie będzie żył wiecznie.